To cię nie denerwuje z tyłu? Do salonów naszych dealerów wjeżdżają właśnie najnowsze Corolle. To facelifting modelu znanego od 2019 roku, ale to co ważne, te samochody dostają zupełnie nową generację hybryd. Mógłbym się przejść do polskich salonów i Wam tam te samochody pokazać, ale tu jest ładniej. Zrobiono nam prezentację nowego modelu, a do tego dostawiono takie cudo między innymi, czyli drugą generację Corolli z 70 roku. Bardzo duża rozpiętość wiekowa tych samochodów. Pozwólcie, że pokażę Wam najważniejsze zmiany, które dotknęły Corolli po faceliftingu i także co nieco opowiem Wam o nowej piątej generacji hybrydy. Facelifting objął m.in. nowe wypełnienie przednich i tylnych lamp, pewne zmiany w wykończeniu zderzaków z przodu i z tyłu, czy nowe wzory felg. Ale to nie o zmiany stylistyczne w faceliftingu Corolli chodzi. Pod maską Corolli na 2023 rok debiutuje nowa, piąta generacja hybrydy. Mamy oczywiście dwie wersje tej hybrydy. Hybrydę 1.8 i hybrydę 2.0. To co ważne, silnik benzynowy niewiele się zmienił. Jak spojrzycie tu pod maskę, on wygląda tak samo i to jest ten sam silnik. Natomiast zmienił się cały osprzęt i sekcja elektryczna. Mamy mocniejsze silniki elektryczne, mamy sprawniejszy akumulator o większej wydajności jednostkowej, czyli taki akumulator może dać większy zastrzyk prądu przy wymaganiach, kiedy depniemy pedał gazu. W efekcie te samochody są szybsze, są bardziej elastyczne niż poprzednia generacja hybrydy. Oczywiście jedzie się nimi płynniej, ciszej, dlatego że poprzez zastosowanie mocniejszej sekcji elektrycznej można było obniżyć przy pełnym przyspieszeniu obroty pracy silnika benzynowego o 200-300 obrotów na minutę niżej, więc on pracuje ciszej. Moce odpowiednio rosną przy 1.8 ze 122 do 140 koni, w 2-litrówce ze 184 do 196 koni mechanicznych. Efekt jest taki, że mamy większą frajdę z jazdy, mamy lepiej działający system hybrydowy, a przy okazji dostajemy jako bonus niższą emisję i nieco niższe zużycie paliwa. Ale to nie o obniżenie zużycia paliwa tutaj chodziło. Tutaj chodziło w piątej generacji o poprawienie tych dobrych wrażeń z jazdy. Jednym słowem, piątą generacją będzie się jeździć fajniej niż poprzednią, czwartą. We wnętrzu mamy dwie poważne zmiany. Po pierwsze, zobaczcie, nowe cyfrowe zegary. Tak naprawdę to jest jeden duży wyświetlacz, ponad 12 cali przekątnej. To co ważne, wszystko tu jest cyfrowe, w związku z czym możemy zmieniać wiele jego detali, dostosowywać do naszych oczekiwań. Przykład, chociażby przy zmianie trybu jazdy. Przechodzimy z tak zwanego normalu na sport i spójrzcie, co się dzieje. Pojawia nam się czerwona kolorystyka wypełnienia tych zegarów. Wygląda naprawdę fajnie, działa sprawnie, jakość wyświetlacza bardzo dobra. No i druga zmiana to ten centralny wyświetlacz, w tej chwili jeszcze większy niż w poprzedniku, z jakością oczywiście HD. W środku zaszyty system, który już pojawił się w zmianach kroczących w Corollach w 2022 roku, czyli zupełnie nowy system multimedialny z nową nawigacją, która oczywiście aktualizuje się z chmury i z możliwością aktualizacji systemów bezpieczeństwa, które tu w tym aucie są oczywiście najnowszej generacji, ale ta aktualizacja podobno będzie następować mniej więcej raz w roku i będzie odbywać się właśnie przez chmurę. Oprócz tego cała reszta to dobrze znane wnętrze Corolli.